Dzień dobry kochani, witam się z Wami kolejnego dnia. Jestem dzisiaj w Palermo. Wczoraj wieczorem przyjechałem po prawie 3 godzinach jazdy. Od rana dzieciaki tutaj haratają w gałę, więc nie pospałem za dużo, ale może to i lepiej, bo będę miał więcej czasu na zwiedzanie, bo ma być później jakoś tak bardziej deszczowo, bo jak już wyjeżdżałem z Taorminy, to już dosyć mocno lało, natomiast to jest 3 godziny drogi, więc liczyłem na to, że jeszcze tutaj trochę słońca złapie. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie jest sędzia, po prawej stronie bodajże 2 innych jakichś trenerów, doradców. Zobaczcie, ten co na górę idzie i ten co na dole to coś krzyczy. To jest ciekawe, że oni już od małego są tak mocno supportowani i doszkalani. Przypuszczam, że to jest jakiś WF, ale żeby było 3 trenerów na zwykłej lekcji WF-u, jak oni są tak przygotowywani od małego, to potem nie dziwne, że na arenie międzynarodowej mają takie wyniki, a nie inne. Na dole tu po lewej chyba jakieś remonty się odbywają. Na dole chłopaki tam coś pod daszkiem ustalają. Zjechało się ich tam ze 3 albo 4. Spójrzcie, jak popsuła się pogoda. Sorry. Kaszel mnie dusi. Przed chwilą, z pół godziny temu dla Was nagrywałem, jak te dzieciaki grały tutaj w piłkę, a w tej chwili wiatr się zerwał, duże fale są i deszcz leje, więc będę musiał chyba zaplanować, że tak powiem, te zwiedzanie po Palermo jutro, a dzisiaj pojedziemy może do Trapani, a może do Erice. Palermo jest to 700-tysięczne miasto, które stanowi stolicę regionu. Jest stosunkowo bezpiecznie, według statystyk wskaźnik przestępczości jest nawet mniejszy niż w Mediolanie, Bolonii czy Turynie. Aczkolwiek wiadomo, że trzeba pamiętać, że w takich dzielnicach po zmroku jak Calza, Via Vittorio Emanuele czy Zisa musimy uważać, mieć większy orient i nie afiszować się drogimi rzeczami, bo możemy tych rzeczy być bardzo szybko pozbawieni. Tak jak widzicie, jest tutaj w tym mieście pełen miszmasz. Od pięknych barokowych budynków, po takie ciemne zakamarki, po pranie wiszące między budynkami i ludzi na dole sprzedających warzywa i grillowane jakieś tam przysmaki. Nie należy także zapominać, że ten miszmasz może być związany z historią tego miasta, ponieważ wcześniej to miasto było podbite przez Arabów, którzy wprowadzili Palermo w Złoty wiek, potem przez Niemców, Francuzów i Hiszpanów i dopiero w 1860 roku Włosi, że tak powiem, znowu zaczęli panować w Palermo i Palermo odzyskało niepodległość. Kurczę, pierwsza atrakcja w Palermo, a ja nie mogę trafić do Quattro Canti. Wracam znowu przez ten targ, przez tego fast fooda. Cześć, cześć. Zaraz zobaczymy. O, tu są takie flaczki, poczekajcie. Jelito, bardzo dobre jelito. I know jelito because we eat jelito with soup. Flaki. You know the flaki? Flaki. Yeah, flaki is great. Tak jak Wam mówiłem, zobaczcie jakie zakamarki, jaka zmora przede mną idzie, jerychońska. Mam nadzieję, że nie odwróci się i nie zje mnie żywcem. Taki włoski Kuba rozpruwacz. W poszukiwaniu Quattro Canti trafiłem na kościół Chiesa del Gesù di Casa Professora. Powiem Wam, że pół dnia mija, a ja nadal szukam pierwszej atrakcji. GPS tutaj w mieście mocno wariuje, więc ciężko bez pomocy tutaj miejscowych znaleźć punkt, który szukamy. Tu przede mną idzie taka trójka, która pomaga mi znaleźć tą fontannę Pretorię i Quattro Canti. Po drodze do Quattro Canti trafiłem na kościół Chiesa San Cataldo. Jest to kościół w stylu arabskim z 3 takimi charakterystycznymi czerwonymi kopułami i bardzo, bardzo surowym wnętrzem, ale wnętrzem, który robi piorunujące wrażenie. Tak jak Wam mówiłem, wnętrze jest w bardzo
takim minimalistycznym, że tak powiem, stylu. Bardzo surowe. No i można powiedzieć, że robi wrażenie, chociaż spodziewałem się bardziej okazalszych, większych wnętrz przede wszystkim. Nawet nie okazalszych, tylko większych wnętrz. Do tego powiem Wam, że wejście kosztuje 2,50 euro, więc no, trochę to takie mocno naciągane, żeby płacić za 3 minuty bycia w kościele. Tu widzicie, na wejściu siedzą dwie osoby, które kasują za bilety i mimo tego, że nawet moja żona weszła na chwilę tutaj do kościoła, dosłownie na sekundę, powiedziała, że no nie będzie tutaj korzystała z tej atrakcji, bo nie bardzo ją to interesowało, to musiałem i tak zapłacić 2,50 tylko za to, że zajrzała do środka. Więc bardzo, bardzo mocno nastawieni tutaj są na hajs. Trochę nam się w tej chwili rozpadało, pogoda się zepsuła. Jesteśmy na placu Piazza Pretoria przy fontannie Pretoria. Legenda głosi, że zakonnicom nie podobały się nagie figury stojące w centrum miasta, będące ozdobą fontanny i postanowiły pozbawić je narządów męskich, ale ostatecznie zabrakło im odwagi i pozbawiły je jedynie nosów. Chociaż przypatrując się w tej chwili tym figurkom, to wydaje mi się, że te nosy chyba mają już doklejone, bo widzę tutaj figury bez ręki, bez nogi, bez głowy, ale wszystkie mają nosy, więc chyba jest nie do końca, że tak powiem, aktualna ta legenda. O, tak jak tutaj jest przykład, widać, że ten nos chyba jednak był na pewno dorobiony później. Wreszcie dotarłem do mojego upragnionego celu, do Quattracanti. Zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Quattracanti jest to skrzyżowanie zbudowane w XVII wieku na cześć hiszpańskiego wicekróla. Zaraz Wam powiem więcej, tylko niech ten szalony muzyk skończy swój występ. W każdym rogu stoi pałac, a przy każdym z nich stoi posąg i kolumna. Natomiast fontanny i rzeźby reprezentują 4 pory roku. Posągi na środkowym poziomie to 4 hiszpańskich króli, a posągi na niższym poziomie to 4 patronki 4 najstarszych dzielnic tego miasta. Jak myślicie, czy u nas na kościele by taka flaga długo się utrzymała koło Matki Boskiej? Chcielibyście pójść do takiego fryzjera, który takie piękne zaczesy robi? Jestem obecnie przy Teatro Massimo. Jest to jeden z największych gmachów operowych w Europie. Za chwilę wejdę, zobaczę, jak wygląda w środku. Z tego co wiem, to ma 5 poziomów i jest zdobiony przepięknymi freskami. Tutaj na schodach Teatro Massimo rozegrały się też finałowe sceny z Ojca Chrzestnego, ale nie tylko. Tutaj był też nagrywany bardzo popularny serial komediowy, który znamy z Netflixa, Biały Lotos. Tu dochodzimy do wejścia do Teatro Massimo. Mam nadzieję, że to jest wejście, a nie wyjście, bo żeśmy obeszli prawie dookoła. Niestety tu jest wyjście, idziemy dalej, jednak nie trafiłem tam, gdzie trzeba. Musimy obejść kawałek w prawo i będziemy na miejscu. Tylko muszę się przepchać, bo tutaj cała gromada małych włoskich nygusów. Naprzeciwko Teatro Massimo znajduje się plac Piazza Verdi. Wydaje mi się, że to jest ten plac, a jak nie ten, to jeszcze sprawdzę, może to jest ten w oddali. W każdym razie na tym placu Piazza Verdi znajduje się taka bardzo, bardzo popularna kawiarnia-lodziarnia. Nazywa się Antica Pasticceria Mazzarra, którą upodobał sobie autor książki Lampart, Lampedusa. Tu właśnie powstało to jedno z najbardziej znanych dzieł sycylijskich, Lampart. Zanim przyjechałem na Sycylię, przeczytałem sobie książkę Ewy Cichockiej Między niebem a morzem i według autorki ulubionym deserem Lampedusy był sorbet o smaku melona z dodatkiem jaśminu. Spróbuję namierzyć tą kawiarenkę zaraz po tym, jak wyjdę z Teatru Massimo. Doszedłem w końcu do wejścia do Teatru Massimo i widzę te majestatyczne schody, na których rozgrywały się finałowe sceny Ojca Chrzestnego. Wygląda to naprawdę spektakularnie, plus te 2 lwy, które strzegą wejścia do teatru. O, tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że wieczorem też wygląda to świetnie, bo wszystko jest, że tak powiem, pokryte lampkami. Na pewno robi wrażenie.
Byłem tam na górze, na schodach. Niestety też się nie dostałem, bo powiedzieli, że tutaj na dole w prawo trzeba iść i tam jest kasa biletowa. Chociaż mogli to napisać, że tak powiem, gdzieś tutaj na dole, żeby nie trzeba było targać się po tych schodach. No ale nic. Dla zdrowia wszystko, dla kroków. Jednak cofam moje zarzuty. Jest napisane dokładnie, gdzie jest kasa biletowa. Tylko ja nie ogarnąłem sprawy. Jak zwykle za bardzo się skupiłem tutaj na tym wejściu, na tym teatrze, na opowiadaniu do Was, do kamery. Restauracja Teatro Massimo. Niestety nie udało mi się wejść do środka, ponieważ nie można sobie wejść tak na luzie i zobaczyć, zapłacić za bilet, tylko trzeba wykupić wycieczkę z przewodnikiem i ta wycieczka dopiero za jakieś 30-40 minut by była, plus czas, który ta wycieczka trwa, to było kolejne 40 minut, więc szkoda mi trochę czasu, żeby 40 minut przesiedzieć w teatrze. A do tego powiem Wam, że ta pogoda jest tak kapryśna, co chwila jest deszcz leje, potem jest słońce, potem wiatr, teraz znowu leje, więc trzeba każdą wolną chwilę wykorzystywać. Wzięliśmy sobie piwko i aperola i lecimy dalej za chwilę po krótkim odpoczynku. Do teatru nie wszedłem, ale obiecałem Wam powiedzieć, co łączy serial Biały Lotos z tym obiektem. W 5. odcinku drugiego sezonu Biały Lotos Tania McQueen udaje się z nowymi znajomymi tu właśnie do tego miejsca i z unikalną sobie gracją zachwyca się okazałymi wnętrzami, puszcza oczko do znanych osobistości siedzących na jej sali, ogląda przedstawienie Madame Butterfly, jedną z najsłynniejszych trzyaktówek Giacomo Pucciniego, po raz pierwszy wystawianą blisko 120 lat temu. Tania bardzo mocno identyfikuje się z bohaterką i do końca nie wie, jak ten jej los jest podobny do losu głównej bohaterki tego przedstawienia. Świetny serial, tylko do końca nie wiem, czy na Netflixie, czy na HBO, już nie pamiętam, może i na HBO. Polecam Wam serdecznie, warte obejrzenia. Szukam tej antiki pasticcerii, gdzie ten autor Lampedusa przesiadywał, ale nikt tutaj z mieszkańców nie wie, gdzie to jest. Być może tak najprościej nie istnieje. Asking the people and nobody know where is this cafeteria. And I think so that is most popular pasticceria, you know, but nobody knows. Pasticceria very important. Pasticceria Costa. Okay. So maybe it's called different, yes? Yes. Not the pasticceria antica. No. But very good. But yeah, but I was looking for exactly this pasticceria because the author of the book Lampedusa write this book in this pasticceria. But nobody knows. I don't know if he exists. Wziąłem ten kawałek z rybą. Podobno jest taki typowy dla Sycylii, jeśli chodzi o pizzę. No i ten z bakłażanem. Też jest typowy, jeśli chodzi o Sycylię. Bardzo fajny lokal, 3,50 za margheritę i 4 euro za resztę kawałków pizzy. Tej kawiarni, lodziarni Antica Pasticceria nie znalazłem, nikt nie wie, więc jak ja mam trafić do tego lokalu, skoro nawet mieszkańcy nie wiedzą, gdzie ten lokal jest. Lecę dalej, zwiedzamy dalej. Kolejnym punktem, do którego dotarliśmy, jest katedra w Palermo, najbardziej znany i najbardziej popularny obiekt w tym mieście. Jest to obiekt z XII wieku, który charakteryzuje się tym, że przez 6 wieków był modernizowany, były liczne zmiany, liczne koncepcje i w tej chwili, tak jak ta katedra wygląda, jest efektem właśnie tych zmian. Najbardziej chyba oryginalnym pomysłem było połączenie tej dzwonnicy, która stoi po drugiej stronie ulicy, z 2 łukami i katedrą. Szalony pomysł, ale jakże piękny. Można powiedzieć, że równie pięknie i okazale jak wygląda katedra, wygląda także dziedziniec przed nią, który otoczony jest pięknymi palmami, kwiatami, a także figurami, posągami, które zdobią te miejsce. Wydaje mi się, że ten biały budynek w oddali to jest szkoła, liceum Vittorio Emanuele, który znajduje się przy samej katedrze. Jest to piękne miejsce dla ludzi, którzy interesują się architekturą, historią. Na pewno odnajdą tu wiele dla siebie. Zobaczcie, jak ogromna jest ta katedra, jak ogromny jest ten ołtarz, jak ogromny jest ten budynek.
I słuchajcie, zaznaczę kolejny raz. Zobaczcie, ile tu rzeczy można podziwiać i wejście jest tak naprawdę za darmo, a w tym małym kościele w San Cataldo trzeba było płacić opłatę za bilet, gdzie wizyta trwa może 30 sekund do minuty max. Zobaczcie, jaki kontrast jest w Palermo, jak i w innych miastach na Sycylii, jaki zauważyłem. Za mną z tyłu przepięknie zdobiona jedna z najsławniejszych katedr, myślę, że w Europie, a naprzeciwko stary, walący się, obdrapany budynek. I to jest właśnie takie interesujące w Sycylii, że nigdy nie wiesz, czego możesz się spodziewać i przy pięknym miejscu możesz mieć też, powiedzmy, inne piękne miejsce, natomiast to piękno wynika może nie ze stylu i nie z gracji, jakim jest wybudowane, ale z architektury, która nawiązuje do dawnych czasów. Inną z takich rzeczy, która mnie zdziwiła, tak Wam pokazywałem tą flagę tęczową na kościele przypiętą. Wcale to nie przeszkadzało, że tak powiem, księdzu. Ta flaga wisiała. Mieszkańcy też się nie burzyli. A co najlepsze, zapomniałem właśnie nagrać jeszcze, obok był sklep z taką erotyczną biżuterią, z erotycznymi jakimiś takimi ubraniami i gadżetami. I zobaczcie, dwie tak skrajne rzeczy i funkcjonują razem w spokoju w tym pięknym mieście Palermo. Zobaczcie, jak wielka jest ta figura. Zobaczcie, ludzie są trochę niewiele więksi od koła tej figury. I właśnie chciałbym zdążyć jutro do Acireale na festiwal, który tam się będzie odbywał jutro cały dzień. Zresztą dzisiaj już się zaczyna, ale dzisiaj jestem w Palermo, a jutro chciałbym wieczorem tam dotrzeć i obejrzeć tą paradę figur. Zobaczcie, jak duża jest ta figura. Niestety muszę się zwijać. Chciałem puścić tutaj koło katedry drona, ale widzę, że kolejny raz nie jest mi to dane. Tak jak widzicie, deszcz zaczyna padać mocniej i niestety tyle by było z mojego zwiedzania, jeśli chodzi o katedrę i jej okolice. No nic, lecę dalej. Chciałbym odwiedzić tutaj też jedną z takich popularnych, może nie wiem czy popularnych, ale dosyć creepy miejscówek. To są katakumby, gdzie zmumifikowane są zwłoki mieszkańców, bogatych mieszkańców miasta i zakonników. Jestem w tej chwili w katakumbach kapucynów. Jest tu przechowywane kilka tysięcy zwłok ludzkich, które wiszą na ścianach. Zwłoki są zmumifikowane i taki tur tutaj po tych katakumbach kosztuje 5 euro. Najlepiej zachowaną tutaj mumią jest mumia dziewczynki Rosalii Lombardo, która wygląda naprawdę jakby spała, a nie jak osoba nieżywa. Ciekawostkę Wam powiem, że Rosalia Lombardo trafiła tutaj w 1920 roku i była ona tak dobrze zachowana, tak dobrze spreparowana, że do tej pory nikomu nie udało się odtworzyć receptury, którą była balsamowana. Receptura na balsamowanie tych zwłok umarła razem z właścicielem, który no niestety zabrał ją do grobu. Jesteśmy na dzielnicy Zica, jednej z niebezpieczniejszych dzielnic Palermo. Jedziemy na drugą, taką ostrzejszą dzielnicę, na dzielnicę Calza. W drodze do Calzy musiałem się zatrzymać, zrobić zdjęcie temu z tyłu, temu budynkowi, bo przypominał mi taki budynek w Nowym Jorku. Jest tak samo wąski jak tamten i od razu mi się skojarzył z Nowym Jorkiem. Nie wiem, czy kamera odda to, jak to wygląda, ale zobaczcie, no, na szerokość jednego okna. Jestem ciekaw, jak te mieszkania tam wyglądają, jak on jest tak wąski. Przynajmniej na 3 strony świata mają pewnie okna. Jestem w samym środku dzielnicy Calza.
wygląda port w Palermo przy tak brzydkiej pogodzie. Sam port też wydaje mi się, że nic tutaj ciekawego, ale nic, zobaczymy dalej, przejdziemy się, może sceneria się trochę zmieni. Zobaczcie, tutaj spacerując po porcie, na jaki mural się natknąłem. Kto spogląda tutaj ze ściany na port, dwóch sławnych prokuratorów. Jeden z nich to się nazywał Falcone, drugi nie pamiętam, chyba Bonanno, ale to jeszcze sprawdzę. Jak się nie nazywał Bonanno, to Wam napiszę na dole. Byli to prokuratorzy, którzy walczyli z tutaj mafią sycylijską, z Cosa Nostrą. Niestety przypłacili to życiem, zginęli bodajże obaj w zamachach bombowych. Pogoda nie odpuszcza. Zobaczcie, gdzie wylądowałem znowu przy tym kościele z tymi 3 kopułami, a nie wiedziałem, że naprzeciwko tej kaplicy, tego kościoła jest kościół, który też chciałem ograć, który też jest dosyć popularnym miejscem do zwiedzania. Jest to kościół La Martorana. Z tym kościołem jest związana historia zwana Frutta di Martorana, czyli o marcepanowych dziełach sztuki, które się stały jednym z symboli dobrej, słodkiej Sycylii. Przepis ten wymyśliły zakonnice w XIV wieku, kiedy to z okazji Wielkanocy przybył do Palermo papież Klemens V. I z powodu braku świeżych owoców zakonnice wpadły na pomysł, żeby zrobić je z marcepanu i porozwieszać je na drzewach. Przy użyciu gumy arabskiej, który nadał kolor marcepanowym owosom, i przy użyciu migdałów, które na Sycylii są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, stworzyły imitację owoców. Dzisiaj stanowią nie lada atrakcje dla turystów i są znane na całym świecie. No i wiecie, jak to jest. Jak coś jest znane na całym świecie, no to też nie jest tanie. Warto także dodać, że cena tych specjałów jest niemała, bo są ręcznie robione. Nie jestem jakimś wielkim fanem zwiedzania kościołów, ale no, Sycylia, Palermo, Catania i wszystkie inne miejscowości tych obiektów mają bardzo, bardzo dużo i warto przynajmniej część z nich odwiedzić. A jeszcze fajne jest to, jak te kościoły są okryte jakąś legendą czy historią, którą warto opowiedzieć i przekazać Wam na vlogach. Chyba siesta się zaczęła powoli, bo praktycznie nikogo nie ma na ulicach, tylko jakieś tutaj gagatki przyczajone chodzą. Natomiast, co jest głupie, odszedłem od samochodu 130 metrów i zapomniałem, nie wiem jak mam trafić tutaj na miejsce. Czekam na pineskę tutaj od córki, bo ona została na miejscu w samochodzie i wtedy trafię, no bo jak nie one, to chyba bym nie znalazł. Niby niedaleko, ale wiecie, tymi uliczkami trochę w lewo, trochę w prawo i się zgubiłem. Wcześniej byłem tam, stałem za rogiem, a teraz powiem Wam, że po całym dniu tego zwiedzania no zupełnie mi wyleciało, gdzie ja zaparkowałem. Wieczorne powoli się zaczynają już coś smażyć. Ja mam w planach jeszcze na pewno wieczorem pójść na market, taki ten street foodowy, i tam chcę spróbować jakichś przekąsek ich lokalnych. Między innymi może skuszę się na flaczki grillowane, ale zobaczymy. Powiem Wam, że zapach tych podrobów, tych flaczków jest tak genialny był, że rozchodzi się na pół dzielnicy i aż szkoda byłoby nie spróbować. Oh my god, mam pineskę i nadal nie wiem, gdzie jest. Druga sprawa, powiem Wam, że nie wiem, co się dzieje tutaj w tym Palermo, ale ten GPS trochę wariuje. Raz idę w jedną stronę, za chwilę mi zmienia kierunek i tak po kilka razy, więc dosyć łatwo się tutaj zgubić. Powiem Wam, że to chyba jakieś zmęczenie, bo przed chwilą znowu przeszedłem koło samochodu i nie zauważyłem, że tu stoi, w tym miejscu. No ale nic, tak jak Wam mówiłem, jestem trochę chory i ta czaszka nie funkcjonuje tak jak powinna do końca. Tu jeszcze może na jakiś street food zahaczymy i zobaczymy. Słuchajcie, wziąłem na spróbowanie dwa takie placki z mięsem, no i 2 takie szaszłyki z kurczakiem. Zaraz zobaczymy, co to jest warte. Niedaleko fontanny Pretorii. Zobaczcie, tutaj Pan mi dał do spróbowania jakąś taką kulkę z czosnkiem i jeszcze z czymś, no nie wiem, sprawdzimy zaraz. Bardzo dobre były te kurczaczki, szaszłyki, więc wróciłem się jeszcze raz po kolejne porcje. Pomijając to, że mega ostre.
Great. They were great. Great. And I want 2 more chicken. Yeah, great. Widzicie? Naprawdę petarda. Te szaszłyki petarda. Trzeba lecieć zawsze tam, gdzie miejscowi jedzą. No i tutaj, tak widzicie, co chwilę ktoś podchodzi. A kurczak wyśmienity z cebulką na ostro, przypieczony, zgrillowany. Rewelacja. Bardzo dobry kurczak, natomiast jedyny problem był taki, że jeden trafił się z kośćmi. Nie wiem, jak można obrabiać mięso i dać z kością na szaszłyku. No to jest ten jedyny minus, który spowodował, że ta ocena jest mniejsza. Natomiast generalnie, aż mnie zatkało, powiem wam, nie mogłem mówić, bo to dosyć ostre te szaszłyki były. Generalnie bardzo dobre jedzenie. Zobaczcie, strażnik sklepu. Czujmy. Jesteśmy w typowo lokalnej włoskiej knajpie. Jest to na tyle włoska knajpa, że po angielsku kompletnie nic nie rozumiem. Our boss? Halo. Patrzcie, owoce morza, bardzo sympatyczni ludzie, ale wszystko trzeba na tłumaczu, nawet herbatę nie bardzo rozumieli po angielsku. Herbata tak mocna i gorzka jak herbata po turecku. Arrivederci mio amico italiano, arrivederci. Tak się nazywa ta trattoria. Polecam wam bardzo tanie dania. Spaghetti wszystkie prawie po 5 euro, owoce morza też po kilka euro. Wszystko świeże i naprawdę zajebiste. Tylko musicie się przyszykować na to, że chłop nie jarzy w ogóle nic. Po angielsku, on nawet dobrze po włosku nie jarzy. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że tu jest jakiś inny dialekt, bo nawet przez tłumacza, jak do niego mówiłem, to sprawiał wrażenie, że w ogóle nie rozumie, co do niego mówię. Coś usilnie mi tłumaczy po włosku, ale ja i tak tego nie rozumiem, a on dalej brnie i jeszcze bardziej intensywnie mi to tłumaczy i zakrawa to na taką lekką komedię, nasza konwersacja. Ale te nasze nieporozumienia i ten problem w komunikacji sprawił mi tyle radości, uśmiechu i z jego strony, i z mojej strony, że naprawdę fajnie spędziłem ten czas w tej trattorii.